Good evening, good evening, good evening. Hello, hello, hello. At this crazy hour again. It's midnight here in Thailand. I hope that you are well and you are going to join me today. So, as always, if you hear, let me know in the comments that you hear. Say hello. Tell me how you are and and how you're doing. So today we are going to go through an example of a lesson from one of our teachers, Alana, and it will be a conversational lesson. So maybe not too many questions for you. However, there will be some writing for you, so I hope that you are ready for that, and we'll see how far we will get because it's quite long, I think. But I wanted to show you how they look like and how Alana plans lessons and what she does. So the subject of the lesson for today is I think it's called "Are You Too Young for Greatness?" And it is a bit about situations when children are geniuses and they basically lose on something but also gain something in their life. So we are going to talk a little bit about that and focus on questions, conversation, and also a little bit on vocabulary, but just a little bit because there was an article for that lesson, but it's quite long, so I am not going to go into details in this case. Good morning, good evening, Puff. I got used to saying good morning, even it's good evening. Good evening, Puff. Good evening, Mariola, and good evening, Patricia. It is nice to have you here. I hope that you are well. So I am very good. I had a very intense weekend. So this weekend we basically went for 2 trips in the mountains, and it was really nice. Like especially Saturday was quite nice because we went to a village deep, well, maybe not deep in the mountains, but it was quite far from the town where we're staying. And by mistake, we went to a Thai funeral, which was very interesting and quite unusual for us as well. So it was an adventure. We drove a lot as well. We got lost a little bit, so we were on a scooter, on a motorbike. So it was a long way. We were exhausted, and the next day we also went to the mountains. And it's quite cloudy here, so in the mountains it's very cold at the moment, believe it or not, because Thailand sometimes can be cold. So it was a very misty, cold. We didn't have great clothes for that trip, so we had to come back. But it was very nice, really nice weekend. I hope you had a good one as well. Good evening, Kuba. Good evening. So, what else? And I saw a very good show on Netflix about Griselda Blanco. I don't know if you heard about her. She was a mafia boss in the 70s, I think, from 70s, I think, to 90s or something like that. She was in Los Angeles, and she was the mafia boss there, and a really crazy woman. So there is a Netflix show about her, and also a lot of articles at the moment are coming out because of this show. So really interesting to find out more about her life, because she also has kids, and one of her child is still alive. So it's quite interesting to read about the story. If you like things like that, I really recommend to watch that show. So, like I said, today we are going to have a
quite an intense lesson, I think. Więc dzisiaj będziemy sobie mówić, moi drodzy, na temat bycia wielkim w życiu, że tak powiem. Będzie to lekcja dotycząca dzieci, które są geniuszami i które przez to być może trochę tracą, a być może trochę zyskują. Więc przyjrzymy się temu troszeczkę. Więc lekcja jest oparta na materiałach i na planie lekcji Alany, naszej trenerki angielskiej konwersacji. I jest to lekcja przeznaczona dla osób na poziomie B2. Znowu troszeczkę trudniejsza lekcja, troszeczkę bardziej zaawansowana lekcja i jest to lekcja, która Alana przygotowała po to, żeby uczyć konwersacji, po to, żeby rozkręcić rozmowę. Więc tutaj będzie trochę mniej, w ogóle nie będzie gramatyki, chyba że gdzieś tam się coś nam nawinie. Będzie trochę słownictwa, natomiast dużo rzeczy tutaj jest związanych z mówieniem. I oczywiście Wy nie możecie ze mną rozmawiać, nie ma takiej możliwości tutaj. Natomiast w niektórych momentach będę zatrzymywać się i będę Wam dawać czas, żebyście się wypowiedzieli pisemnie po prostu i będziemy sprawdzać. Oczywiście rozumiem, że przy takich przy takich zadaniach trochę ciężko jest, szczególnie jak jesteście na telefonach i to się szybko robi i tak dalej, więc ja rozumiem, że błędy się w takich momentach mogą zdarzyć, więc będziemy oczywiście wyrozumiale do tego wszystkiego podchodzić i mam nadzieję, że troszeczkę też będziecie mieli, trochę się nauczycie i troszeczkę Wam pokażę, jak na przykład taka lekcja u Alany może wyglądać. Dobrze, ja sobie jeszcze tylko tutaj ustawię. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dajcie znać w komentarzach tam w ogóle Wasz weekend i w ogóle co tam u Was. Jak się macie, jak się trzymacie. Czy wczoraj był WOŚP? Czy nie wiem, czy byliście na jakiś zbieraniu pieniążków, czy daliście jakieś pieniądze? So let me know about that. That's of course an important part of the year for Polish people. So it was yesterday. I think, I don't even know, I actually didn't check how much money they collected, but I am sure that it's also another crazy year, crazy amount, and I hope that some of you also donated some money, but let me know if you had any events in your town, in your city, if you went to see some concerts maybe. I know in many cities there are free concerts and free events that you can go and enjoy. So it's always great to do that. I used to go in Weba. We used to have quite a bit of those every year. So I always liked to do that. Okay. Excuse me. Jak mówiłam, lekcja jest oparta na materiałach używanych przez Alanę i tutaj będzie troszeczkę pytań, troszeczkę tekstu. Oczywiście zachęcam Was do tego, żeby sobie ściągnąć karty pracy, które mają fragmenty tekstu, które mają też trochę słownictwa, które mają tam różne pomocne rzeczy, więc też możecie sobie zajrzeć do tych kart pracy. Monika, hello, Mariola says 175 million yesterday. And there are still auctions until the end of February. Crazy. Every year there is a new record, and that is amazing. When my grandma was in the hospital, I saw all the machines that, she was in the surgery, she was very sick, and she had machines around her, and they all had the red heart on it. So it's nice to see that this charity changes the reality and changes the healthcare as well a little bit. So it's great to see that.
Dobrze, tak jak mówiłam, możecie sobie ściągnąć karty pracy i lekcja zaczyna się od small talku. So what is small talk, right? So usually, of course, the teacher will ask you how you are, just like we do here. This is exactly the same. The only difference is that you write and not speak. But it's exactly the same. So usually weather, what did you do last weekend, how are you feeling, what are your plans for the rest of the week, you know, just to get to know each other. And this is a very important part because it makes you feel relaxed a little bit. So it makes you feel like you want to speak, and it is good for the student, especially if you have if you're shy, if you're afraid of speaking. This is a very good part of the lesson. We say that the teacher always establishes rapport with the student. This is an expression for this, and the small talk is for that. Więc po angielsku mamy coś takiego, być może Wam się przyda. Establish rapport. I to oznacza zaprzyjaźnienie się na takim trochę bardziej profesjonalnym gruncie, powiedzmy, tak? Że może o znajomych byśmy nie powiedzieli, że robimy establish report, natomiast na przykład na lekcji to jest takie określenie dla nauczycieli, to jest taka część lekcji, która powinna być. To jest wtedy, kiedy się zapoznajemy z nauczycielem, kiedy zaprzyjaźniamy się z nim troszeczkę. To jest ważna część lekcji. Bardzo często uważam, że polscy uczniowie nie lubią tej części, dlatego że Polacy nie lubią small talku. Ogólnie, tak mi się wydaje, mam takie wrażenie, albo nasz small talk jest po prostu inny niż w innych krajach, tak? My bardziej częściej narzekamy, wydaje mi się, i troszeczkę jesteśmy bardziej negatywni, natomiast small talk w języku angielskim jest bardziej neutralny i jest trochę bardziej pozytywny. Tak, zwracamy uwagę na pozytywne rzeczy, a nie na te negatywne, jak to czasami robimy w Polsce. Mam wrażenie, że tak jest, chociaż może się Wy nie zgodzicie z tym, może macie inne zdanie, ale no tak to wygląda i zawsze jak mam lekcje, to wydaje mi się, że jednak uczniowie, szczególnie wiecie, jak na samym początku jeszcze jest ok, jak się z uczniem rozmawia na temat, wiecie, pogody, rodziny i tak dalej. Natomiast jak już się znamy bardzo długo i znowu kolejna lekcja zaczyna hi, how are you, to widzę, że czasami są uczniowie, którzy czują się lekko poirytowani. Dlaczego my musimy znowu rozmawiać, jak ja się mam? Przecież już się znamy tak długo, więc nie musimy tego powtarzać. A to jest bardzo ważna rzecz, żeby się do tego przyzwyczaić, jeżeli chcemy w przyszłości rozmawiać z innymi osobami. So it is a very important part of the lesson and it's important to get used to it. So you have to, give it a go. So the first part is that small talk, and then we go into the lesson. So before the lesson, you get materials. So you usually get something to read or something to watch, and then you come for the lesson to talk about it. And there is a subject, a topic connected to that article or a video, right? So the topic of this lesson is, are you ever too young? And there is an article that we are going to look at, but it's just a few paragraphs that I took out. It's quite long. It's about a teenager who got a job at SpaceX, which is the Elon Musk's company. And the teenager was very, very smart, so he got a job that, usually adults get these jobs, and he's only 14. So your task before the lesson is to read the article and come to the lesson to talk about it. And before you start talking about the article, you have a couple of questions that are connected to the topic.
Więc zanim zaczniecie lekcję, zawsze jest coś do przeczytania, do obejrzenia i na lekcji oczywiście robicie to, co jest związane z tym artykułem i z tym z wideo, które dostaliście. Więc różnie to bywa. Tutaj, jak mówiłam, był artykuł o nastolatku, który dostał pracę w firmie Elona Muska. Zazwyczaj to praca dla dorosłych, natomiast on był tak mądry i tak inteligentny i tak ponadprzeciętny, że w wieku 14 lat dostał taką pracę, więc taki artykuł był do tej lekcji dołączony. So, the lesson starts with a few questions. So, I would like you to think about disadvantages and advantages of being in each age. So, 14, 21 and 50. Okay, so advantages and disadvantages of being in each age. So of course, because we have limited time here and limited abilities, so you can choose one and tell me what kind of disadvantages and advantages, what are these, and for one of these stages of life, let's say, or one of these ages. So we have 14, very young. We have 21 and 50. So very, very different, really different from each other. I'm sure that there are both disadvantages and advantages, and I am sure that you will find at least one. So let me know in the comments, and I will also discuss this here. Dla tych, którzy nie wiedzą, nie zrozumieli, czyli musicie podać mi plusy i minusy bycia w wieku 14, 21 lub 50 lat. Można wybrać jedną z tych opcji i napisać parę rzeczy dotyczących plusów i minusów bycia w danym wieku. So, so 14, right? When you are 14, I think the biggest advantage of this is that you don't have to go to work. And that your parents pay for everything, and your only duty is to learn and go to school. You have maybe some responsibilities at home, like cleaning and doing shopping. I don't know what it can be, but most of the time it is studying, going to school, having good grades, maybe behaving well, and the rest of this is just fun. And I think that's the biggest advantage. The disadvantage, maybe it's just because you are starting to grow up, and there are a lot of emotional problems in this age. So a lot of teenagers struggle with, especially nowadays, I think, with social media, it's quite difficult for them. 21, advantage can be that you are very energetic, you have energy for everything, and you can really do a lot of things. Your life is starting at this stage, so your whole life is ahead of you. So you can actually do a lot. The disadvantage is, I would say, maybe that you think you are an adult, but you're really not, and you make a lot of mistakes because of that. 50, I haven't been 50 yet, so I am not sure, but I would imagine that advantage is that you are very mature and you know a lot about life, and you know a lot about, you have a lot of experience. Disadvantage would be probably that you're getting older, you're more tired. For women, it's menopause, it's a lot of health issues maybe. And also I think a lot of people have the middle age crisis. So at that stage, they are a little bit afraid of what is going on. Okay, so a little quiz for you, maybe.
maybe not a quiz, but to tell me your opinion. So we have, first of all, we have the word a prodigy. A prodigy usually is a child that has special talents and abilities which are beyond their experience and age. So it is a genius in another way. But usually we use this word for children most of the time. Czyli najpierw poznajemy słowo, które oznacza geniusza, ale w zasadzie w większości jest to dziecko. Jest to dziecko, które ma ponadprzeciętne możliwości i doświadczenie również bardzo często, jest bardzo inteligentne. I zamiast mówić genius, jeżeli mamy takie dziecko, mówimy prodigy. So, which of these statements do you think is true? So, if you have a prodigy, a child, what do you think is true? A, they miss out on their childhood. B, they never follow a conventional path. C, they can land a job that they want. Or D, they always show maturity. So A, B, C, D. But there's no right or wrong answer here. You can choose only one as you think. Więc tutaj mamy pytanie o to, które z tych zdań według Was jest poprawne i się zgadza. Więc tutaj nie ma w zasadzie dobrej czy złej odpowiedzi. Każda odpowiedź jest dobra i dotyczy właśnie tego słowa prodigy, czyli tego geniusza naszego dziecięcego. Czy uważacie, że na przykład czegoś im brakuje w dzieciństwie, czy może coś jeszcze? Więc tutaj mamy 4 zdania i wybieracie jedno i piszecie w komentarzu A, B, C or D. They miss out on their childhood, they never follow a conventional path, they can land a job that they want, and they always show maturity. All right, so I can see that Katarzynka says B. I need to see. They never follow a conventional path. I would say that is probably true. There are a lot of these kids that it can go both ways. It can be very good and they can have a really great life, but it can also be really bad because sometimes they are, like for example, there have been a lot of child actors in the past, and they didn't end up, in a good place. So, but definitely very unconventional and really different from others. What else do you say? Marzena says D also. So D is they always show that they always much more mature than others. Yes, absolutely. I think that's true, yeah? Because I think they are not very interested in cartoons and playing with other kids. They always read books, or at least it seems like it. Mariola says that all of them, and Pav says A, which is they miss out on their childhood. This can also be very true. It depends on the parents, what parents do with them. But very often they start working very early, they make a career very early, so it is true for many of those. Patricia says B, that also conventional, and D, Kuba says they always show that they are more mature. Absolutely, yes. I have mixed feelings about children that are prodigies, and I think as a parent you really need to be careful what you do with the child, because there have been children who are very talented
but they ended up in a very bad way. And like for example, one of the people that comes to my mind is Drew Barrymore. She's an actress, very famous one. I'm sure that many of you know her. And basically, she was a very talented child, but very quickly she got addicted to drugs and alcohol. And for her most of her life, she was had problems, and now she's fine, I think. But yeah, so a lot of these things come to mind, and as a parent, you really need to be careful how you manage this, right? Because it can be dangerous. Okay, next stage. Następną naszym etapem, tego szukałam, następnym naszym etapem są materiały i mamy też słownictwo. Tutaj akurat, bo czasami jest też gramatyka, ale tutaj akurat skupiamy się na słownictwie bardzo dużo. No i tak jak mówiłam, jest do tej lekcji artykuł. Artykuł, który pochodzi chyba z Economic Times, tak mi się wydaje, i jest właśnie o nastolatku, który zdobył pracę u Elona Muska. Jest tam dosyć dużo bardzo skomplikowanych słów. Ja już całego artykułu nie będę Wam podawać. Chciałam Wam pokazać fragment tego artykułu. Go sobie przeczytamy, pokażę Wam go, przeanalizujemy go sobie, przetłumaczymy, ale to zadanie akurat, żeby przeczytać, zrozumieć, o czym był, potrafić streścić, to robicie przed lekcją w domu, więc tego się nie robi na lekcji, bo szkoda czasu na takie rzeczy, bo musimy oczywiście się skupić na mówieniu bardziej, ale akurat tutaj Wam pokażę, jaki to może być artykuł dla poziomu B2, czyli poziomu dosyć wysokiego. Okay, so at the tender age of 14, Kieran Kazi, I think, has bagged one of the most coveted jobs in the world, a tech role at Elon Musk's spacecraft company, SpaceX. At an age when most of his peers are engrossed in playing video games or mugging up for school semester exams, Kazi passed a technically challenging interview procedure before graduating from Santa Clara University with honors. Kazi took to LinkedIn to announce that he will be joining the coolest company on the planet as a software engineer in the Starlink engineering team. He also went on to praise SpaceX for not using his age as an arbitrary and outdated benchmark to determine maturity and ability. Okay, so if you download this worksheet, you will also have a link to the article, which I am giving you at the bottom. So at the tender age of 14, mamy tutaj bardzo ładne wyrażenie, at the tender age of 14, czyli taki bardzo delikatny wiek 14 lat, tak? Czyli w takim bardzo delikatnym wieku. Kieran Kazi has bagged one of the most coveted jobs in the world, czyli has bagged, znowu kolejne bardzo fajne wyrażenie, trochę bardziej nieformalne niż formalne, ale chodzi o to, że on sobie ją zagarnął, tą pracę, tak? Najlepszą pracę na świecie, najbardziej poszukiwaną pracę na świecie. Has bagged one of the most coveted jobs in the world, czyli dostał pracę w SpaceX. At an age when most of his peers are engrossed in playing video games or mugging up for school semester exams, Kazi passed a technically challenging interview procedure before graduating from Santa Clara University with honors. Więc w takim wieku, kiedy jego rówieśnicy, i znowu mamy takie ładne słowo peer, to jest rówieśnik, czyli jego rówieśnicy są jakby pogrążeni, engrossed in playing video games or mugging up.
Mugging up oznacza bardzo intensywnie się uczyć, zagłębiać się w naukę, czyli oni się bardzo intensywnie uczą na swoje takie semestralne egzaminy. A co Kazi zrobił? Kazi przeszedł lub zdał bardzo taki wymagającą procedurę wstępną w SpaceX, zanim ukończył studia na Uniwersytecie Santa Clara i z honorami je ukończył, tak? W wieku 14 lat ukończył już studia. So graduating, tutaj też mamy w sumie takie wyrażenie, które Wam się pewnie przyda, na przykład na rozmowach kwalifikacyjnych, kiedy chcecie sobie powiedzieć o swoim wykształceniu, czyli powiecie, jeżeli ukończyłem uniwersytet jakiś, to graduated from i Santa Clara, czy tam, nie wiem, jakiś uniwersytet, tak? In Kraków, for example. Kazi took to LinkedIn to announce that he will be joining the coolest company on the planet. I tu mamy takie wyrażenie, które składa się z czasownika take, czyli brać, ale tutaj mamy je w połączeniu z to i po tym następuje nazwa platformy, oczywiście social media, czyli LinkedIna. Jeżeli mówimy someone took to, na przykład Instagram, and announced something, to oznacza, że on wszedł na LinkedIna, jakby, tak? Odniósł się w LinkedInie do czegoś. Czyli tutaj będzie zamiast powiedzieć, że he went on LinkedIn albo he wrote on LinkedIn, mamy słowo take to, czyli pójść właśnie gdzieś, udać się gdzieś jakby, żeby coś zrobić. Take to może też oznaczać, że ktoś kogoś polubił, tak? I took to her na przykład, tak? Oznacza, że ja ją polubiłam, ale tutaj akurat w tym no to się trzeba akurat domyśleć trochę bardziej z kontekstu i akurat w tym kontekście oznacza, że on się udał na LinkedIna i tam ogłosił to, że dostał tą pracę w najbardziej fajnej, superowej firmie na świecie. He also went on to praise SpaceX for not using his age as an arbitrary and outdated benchmark to determine maturity and ability. Bardzo skomplikowane zdanie, które oznacza tyle co pochwałę z jego strony, pochwałę tej firmy, że oni nie patrzyli na jego wiek. Czyli nie mieli takiego, u nas też się chyba mówi benchmark, czyli takiego wyznacznika wieku, tak, że nie mieli wieku jako wyznacznika determinującego dojrzałość i umiejętności. Więc trochę jest, jak widzicie, trochę skomplikowany artykuł, trochę tych słów jest, ale bardzo często w takich trochę bardziej skomplikowanych artykułach nie chodzi nam o to, żeby każde zdanie tłumaczyć, wszystko rozumieć dosłownie, wypisywać sobie słówka i tak dalej. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrozumieć sens danego artykułu. Bo i tak bardzo często, jeżeli nawet sobie wypiszemy wszystkie słowa, to ich nie zapamiętamy, bo jest ich dużo, są one skomplikowane i w zasadzie bardzo często nie będziemy ich w ogóle używać. Ja zaznaczyłam takie, które były bardziej interesujące i które też jest sporo tego, które się w codziennym życiu powtarzają, tak? Takie jak na przykład peer, które oznacza rówieśnik albo osoba na tym samym stanowisku, tak? W pracy też możemy mieć peers, czyli osoby, które są mniej więcej na tym samym stanowisku, na tym samym poziomie co my. Na przykład, co jeszcze mamy? Engross, czyli być pochłoniętym czymś, tak? Też jest bardzo często używane. Takie rzeczy jak bagged, a job, być może w bardziej nieformalnym środowisku, tak? Więc mamy też ability, take to Instagram, take to LinkedIn. To są bardzo częste rzeczy, które się często powtarzają.
Z wyróżnieniem, tak, z wyróżnieniem, z honorami, dokładnie, Alex. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Zawsze mi pomagacie, jak mi słowa brakuje. So, I have something for you to write for me. I would like you to tell me what were you like when you were 14. So let me know in the comments. Were you a good kid? Did you have any special abilities? Any special experience? Were you a prodigy, maybe? Or maybe you were just an average student, an average child, you know? I think I had some lessons with my students before, and I had some lessons about being a child and, you know, what did you do when you were a child? And all of my students, every time they say that they were very good as kids, which is hard to believe that everyone was so good. So I wonder if you were very good, and if you were, if you listened to your parents, and if you were a good student too, because Kieran, for example, in this article, of course, he was an amazing student, but he had special abilities. I think not many people have that, but maybe you had good grades. So let me know in the comments. Alex is laughing. Yeah. So let me know in the comments. How it was with you. I would be very interested to know that. I'll give you some time. Dam wam trochę czasu, żebyście mogli napisać. Bardzo mnie interesuje to, jakimi byliście dziećmi, bo tak jak mówię, bardzo dużo osób, jak robię lekcje, właśnie, bardzo często robię, to jest lekcja akurat dosyć zaawansowana i dużo jest tam mówienia, dużo pytań, dużo rzeczy, na które trzeba odpowiadać. Natomiast dla osób na niższych poziomach, na przykład jest lekcja o czasie past simple, gdzie trzeba napisać o swojej przeszłości, jakimi byliśmy dziećmi, jakie mieliśmy dzieciństwo na przykład bardzo często, więc bardzo duża część osób zawsze twierdzi, że byli cudowni po prostu. Nic z nimi nie było nie tak, więc a wiemy jak jest oczywiście, jak się jest nastolatkiem, jak się ma 14 lat. I różnie to bywa, szczególnie wydaje mi się, że bardziej u chłopców niż u dziewczyn. I ja pamiętam moich rówieśników ze szkoły, więc nie oszukujmy się, nie byliśmy aniołami. Więc dajcie znać, oczywiście po angielsku piszemy, jacy byliście w szkole. A ja wam od razu przypomnę, że od czwartku mamy nowe pakiety i mamy ich aż 4. 3 pakiety są na 4 tygodnie i 1 pakiet na 8 tygodni. Są do wyboru, można je zmieniać, można kombinować i już od czwartku można z nich skorzystać. To nie znaczy, że nie możecie na przykład teraz się zainteresować lekcjami i tak dalej. Jak najbardziej można się ze mną na przykład umówić na konsultację. Przed czwartkiem jeszcze mam jakieś tam terminy, więc warto, jeżeli Was to interesuje, to można się zapisać na konsultację już teraz i po prostu do czwartku poczekać. Ja wtedy wszystko przysyłam w czwartek rano. Będziecie mogli się zapisać na nowe pakiety. I to są pakiety, które naprawdę wydaje mi się, że mają dużą ofertę, więc i dla osób, które chcą mieć raz w tygodniu, i dla osób, które chcą mieć 3 razy w tygodniu, czy chcą trochę zaoszczędzić i mieć aż 8 tygodni z głowy. To są też lekcje dla tych, którzy nie chcą myśleć o tym, żeby te pakiety przedłużać, bo to są lekcje subskrypcyjne, oczywiście można w każdej chwili zrezygnować, ale po prostu opłata jest pobierana automatycznie co wyznaczony czas i nie trzeba już o tym myśleć i skupiamy się wyłącznie i jedynie na pracy. Pav says, when I was 14, I spent my days riding my bike instead of studying. See, I told you. This is what
kids do. Finally, someone admitted to that. But to be honest, I had, when I was 14, I had some friends. What is wrong with my hair today? So I had some of my friends that were living near me, my neighbors. I was quite a good student, but I don't think I was quite a good child. I caused problems for my parents, and my friends that I had back then, they didn't study, just like Pav. They were just riding their bikes, and they were just running around doing nothing, and and now I think they're quite, it didn't really affect their life that much, because I think they're doing well, but they just didn't want to study at all. Alex used a very nice vocabulary. I am so glad to see that. At the tender age, I was a prodigy at violin. Wow. Do you still play? Alex, do you still, use your talents? My cousin, my very close cousin of mine, was very talented. She was a prodigy when she was a child, and she's very talented. And I remember that she could play every instrument, and she played piano, but she could also play flute, a violin, and she could play anything. She could hear once, and then she could play everything. And sadly, I am not talented at all. I'm rubbish at music. Mariola, I was very good and polite. Without a child without computers and mobile phones, I loved my childhood because we were still out. We came back home only for eating and sleeping. Yes, I agree totally. I spent my time outside a lot as a child, even as a teenager, until I was, at a university. Then maybe I was home more because we started having computers, and also I was studying, so, But when I was a teenager, I was outside all the time, and winter, autumn, summer, I was outside running around, just spending time with my friends. It was great. I loved it. Katarzynka, when I was 14, I liked to draw pictures to sit on a tree and read a book. Yes, that sounds like something that kids did in the past, right? I don't know if they do this nowadays. And I was a bookworm, and I really read a lot as well. Outside too, especially when we had winter holidays. And in Weba, if it's cold, you cannot really do much. So when there was a worse day, because usually we had snow, so I was outside. But if it was in the evening, or it was raining, for example, then I spent a whole day reading. At the very Alex doesn't play anymore. Oh, I hope that you can come back. I'm sure that it's nice, to be able to play. Violin is also a beautiful instrument. At the age of 14, I was a very polite boy who spent a lot of time on the football pitch. Sports guy. That's good. Do you still play? Do you still go out and play? Marzena says I was quite normal, not a special pupil. Yes, student. Also, I liked learning. I did my homework every day. I learned playing the piano, and I dreamed about my future. I wanted to learn English and visit London, then it was completely impossible. I thought about Medicine's Academy to become a doctor. Oh. Have you ever been to London, Marzena? Have you, fulfilled your dream of going to London? I hope that, or maybe it is not your dream anymore, it can also change with time. But yeah, back then, right, many years ago, it wasn't
it was impossible. I remember I went to, in the 90s, I got a passport, and that was like, wow, you know, having a passport. And I went to Holland, to the Netherlands with my dad, and that was absolutely amazing for me. So my first time abroad, I think I was, can't remember, but I was a teenager. Yeah, it was an amazing trip for me. Kuba says that he still plays. That's very good. And Marzena says, no, I haven't yet. You have to go, Marzena, now. You have to fulfill your dream of going to London. London is an amazing city. For me, it's a little bit too big. I get tired after a few days, and I think for me, I used to live there, but I would not be able to live there again. I think it's a little bit too big for me. It's beautiful, it's amazing, but I think it's a little bit too intense for me. So I wish you, Marzena, that you'll go. Okay. So we are at a stage 4. So this one is a conversation. So we had a lot of conversation. If you imagine that this is a real lesson, and then you are in a real class, you will speak a lot. So there are a lot of questions. I actually skipped one part because I don't think we have enough time to do that. But there are a lot of questions. So you speak all the time. Especially at when you have a lesson like this. There are some lessons where you do mostly grammar or some vocabulary, things like that. But there are some lessons where it's very focused on your conversation. So the teacher asks you questions, and then you answer, and you can have also a discussion as well, depending on the topic. So Ostatni nasz etap tego jest to dyskusja. I jest to dyskusja, która polega na tym, że bierzecie wszystkie słowa, których się nauczyliście do tej pory, plus parę rzeczy, które są dosyć proste, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, które są takie mniej wyszukane, które już na poziomie B2 szczególnie już znacie, wiecie, widzieliście, ale są to wyrażenia, które sprawiają, że Wasza wypowiedź jest trochę bardziej zaawansowana. I przy każdej części tego macie, to są tak zwane prompts, czyli takie rzeczy, które mają Wam pomóc w wypowiedzi. I przy każdym zadaniu macie tą pomoc tam, widzicie tą pomoc i musicie ułożyć wypowiedź z tymi wyrażeniami, swoje zdanie powiedzieć i do tego dodajecie rzeczy, których się nauczyliście wcześniej. Bardzo tutaj fajnie Alex, tutaj jedna z uczestniczek naszego spotkania dzisiaj, użyła na przykład jednego z wyrażeń, które mieliśmy wcześniej, czyli at the tender age of 14 na przykład, tak? I to było bardzo ładnie, fajnie zrobione i tutaj w takiej lekcji też bardzo często chodzi o to, żeby tych wyrażeń używać jak najczęściej. Jeżeli tego nie robicie, to wtedy nauczyciel Wam pomaga i na przykład łapie Was za jakieś zdania i mówi, ok, to zdanie było dobre, to zdanie było poprawne gramatycznie, to wszystko było ok, ale możesz to powiedzieć w inny sposób i takie wyrażenie już mieliśmy dzisiaj na lekcji. Dodatkowo tutaj na tym slajdzie Wam pokażę, już nie będziemy tego robić, bo to jest dosyć długie, natomiast jest to rzecz, którą robimy na samym końcu, czyli zbieramy to wszystko, co mieliście wcześniej, dodajemy takie trochę bardziej utarte wyrażenia i budujemy ładne wypowiedzi. I na przykład mamy krótki tekst o 3 osobach, które są geniuszami, tak? Są dziećmi, jeszcze teraz są dziećmi i które są geniuszami, czyli mamy prodigy. Do tego mamy takie tak zwane prompts, czyli te nasze wyrażenia, które mają nam pomóc w ułożeniu wypowiedzi. Czyli mamy social life, financial responsibilities, mental health, privacy, work-life balance and education. I teraz trzeba
przeczytać najpierw tekst, który mamy tutaj, który jest bardzo krótki, i używając wyrażeń, których się nauczyliśmy wcześniej, oraz używając tych tak zwanych prompts, trzeba powiedzieć o aspektach życia tych osób. Czyli co my uważamy, jak ich życie będzie wyglądać, albo jak wygląda, co oni, jak wpływa ich działalność na nich, tak? I na przykład pierwszy mamy tutaj Greta Thunberg, a Swedish environmental activist, gained international recognition for her efforts to fight climate change. She began her climate strike at the age of 15 and has since become a well-known advocate for climate action, right? So we can, in this case, we can, for example, discuss her, that maybe, in our opinion, she's at a very tender age. She is probably very engrossed in her activities, so she might not have a very rich social life, right? So it might affect her mental health, and it's very hard for her to maybe have normal childhood. Tak? Czyli przy każdym, i mamy mamy te historie 3 takie, czyli mamy o Grecie Thunberg, mamy o Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown jest aktorką, i mamy o Mosiah Bridges, o jakimś chyba biznesmenie, bardzo młodym biznesmenie, tak? I przy każdym tym mamy te same prompts, tak? Ale musimy wymyślić sobie coś innego, tak? Czyli na przykład o Grecie możemy powiedzieć, że tak, na przykład tak jak mówiłam, że jest bardzo młoda, nie ma na przykład żadnego social life, czyli nie ma przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możemy powiedzieć, Millie Bobby Brown is a very famous actress. She stars in Stranger Things on Netflix. And for example, we can talk about her financial responsibilities, right? That she earns a lot of money, so it might be very hard for her, and so on and so on. Czyli w takich przypadkach Alana to chyba robi inaczej, ale ja na przykład robię to w ten sposób, że zatrzymujemy się na chwilę, daję Wam 2 minuty na przygotowanie wypowiedzi na dany temat, Wy sobie tam w głowie układacie, wypisujecie sobie co tam chcecie, i ja Wam daję minutę na wypowiedź na ten temat. I to jest dosyć stresujące czasami, ale bardzo pomocne przy przełamywaniu bariery językowej, ale też przy wyrabianiu płynności. I tutaj ja nie przerywam w ogóle, słucham i dopiero jak uczeń skończy, poprawiam. U innych nauczycieli może to wyglądać trochę inaczej. Ja stosuję taką metodę i to jest dosyć dobra metoda właśnie szczególnie na płynność, jeżeli chcecie sobie na przykład wyrobić myślenie po angielsku. Alex says, greetings from London, I live here now. Oh, how nice. How is it for you, Alex? How are you doing in London? Do you like it? Do you enjoy it? Because I did not. I was there for 10 years, and yeah, but now when I go for holidays, I enjoy it a lot, but for living, for me, it was not great. But I had to commute to work for a long time, that's why probably I was just too tired with it. Okej, więc mamy i na tym w zasadzie kończymy, tak? Na tym kończymy, robimy podsumowanie lekcji. Też nauczyciel zawsze ma dla Was dobre słowo na koniec, czyli mówi Wam, co Wam dobrze poszło, nad czym jeszcze musicie popracować, no i macie też dostęp do notatek, gdzie to wszystko jest i dostajecie kolejną pracę domową na kolejny raz. I to tak mniej więcej wygląda. Oczywiście każdy z naszych native speakerów jest trochę inny, tak jak ja mówiłam, na przykład ja mam trochę inną metodę na konwersację, trochę inną metodę, która dla mnie działa, ja sobie ją tak naprawdę ukradłam trochę z egzaminów TEFL-a, czyli tych Cambridge, i oni tam mają, w zasadzie jak się przygotowujesz do takich egzaminów, to bardzo często są takie ćwiczenia, że zostaje się tam chyba 5 minut, czy tam 2 minuty na przygotowanie i mówi się przez minutę, dokładnie przez minutę, i w ciągu tej minuty trzeba powiedzieć jak najwięcej. I to jest
bardzo dobre ćwiczenie, które wyrabia Wam myślenie po angielsku, redukuje jąkanie się, takie zawieszanie, szukanie słów i tak dalej. Jest to oczywiście, jak mówię, znowu stresujące, ale bardzo, bardzo pomocne. Ale u innych moich native'ów może to wyglądać bardzo różnie i może to wyglądać inaczej. To jest jedna przykładowa lekcja, która jest oparta na konwersacji, czyli tutaj się uczycie między innymi mówić, tylko przełamujecie barierę, tak, tutaj musi być dużo rozmowy, jak widzicie tych pytań jest bardzo dużo, tam nawet przeskoczyłam jeden slajd, bo już byśmy nie dali rady, też dlatego, że muszę Wam dać dosyć dużo czasu, żeby coś napisać i to jest już troszeczkę trudniejsze, natomiast face to face to zawsze jest czas na rozmowę. No ale oczywiście oprócz tego są lekcje, które się skupiają na gramatyce i na słownictwie, więc różnie i staramy się, żeby to było logiczne, krok po kroku, żebyście osiągali kolejny poziom zaawansowania. No i na sam koniec oczywiście zachęcam do tego, żeby wpaść na YouTube'a, OKEnglish.pl, jeżeli nie używacie Facebooka. Na Instagrama możecie też wejść OKEnglish.pl, ale tam bardzo mało się dzieje, więcej na YouTubie i na Facebooku, więc jeżeli chcecie, to nie jeżeli chcecie, ale ja bardzo zapraszam, żeby do nas dołączyć. I jak zawsze oczywiście polecam lekcje konwersacji w naszej szkole, lekcje, które przełamują bariery, uczą mówić i są naprawdę dobre. I nasi nauczyciele na Was, moi drodzy, czekają. Podsyłam Wam oczywiście jak zawsze już tutaj link do konsultacji, do umawiania się, do spróbowania i tak, o. A big city life sometimes very tough, Alex says. Yes, it is busy, it is expensive, it is noisy, but also a lot of opportunities, you know, Alex. A lot of things that you can do. If you have any hobby, you can do it in London. And also a lot of things, you know, like museums and theaters and all this kind of crazy world. So it's nice. Good night, Joanna. Pav says, superb, sweet dreams and good rest. Thank you so much, Pav. Moi drodzy, oczywiście poproszę o serducha, o kciuki w górę i o powiedzenie czegoś jeszcze na koniec. If you want to say, of course, if you want to add anything, if you want to just say bye, Joanna, then you can also do that as well. Please do so. Katarzynka says, thank you very much for a lesson and for all. I am very glad that you were here, Katarzynka. It was a pleasure teaching you as always. Thank you so much. Chris is late. I can see. Okay. Thank you for the quality time, Alex says. Thank you for being here, Alex. Thank you all for coming here. Remember the next week we are meeting again. Marzena says, thank you for the lesson. It was a great pleasure. Have a good evening. Mariola says, we love you. Love you too, Mariola. Thank you very much, Marzena. See you in a week. Yes. See you. Don't forget. Please come and learn with me. Thank you, and I'll see you soon. Bye.